Cześć, witajcie. Dzisiejszym bohaterem jest sprzęt znowu Yamahy. Jest to coś, czego jeszcze urządzenie typu, którego jeszcze nie było u mnie na warsztacie, a mianowicie przedwzmacniacz. Przedwzmacniacz stereofoniczny, model C60. Dość chyba niszowy przedwzmacniacz, dość niszowa jednostka. Jest to jednostka, urządzenie z lat 80., dokładnie 84 rok, także no już ile? Dobrze liczę, 37 lat temu, tak? Przedwzmacniacz w pełni, obsługa manualna, bez żadnego sterowania. No niestety 37 lat robi swoje i rządzi się swoimi prawami sprzęt z tamtej epoki. Jest to przedwzmacniacz dedykowany do zestawu, a właściwie do końcówki mocy M60, również Yamahy. Do kompletu jeszcze był dedykowany tuner, ale w tym momencie modelu nie powiem. Wiem, że również znakomicie pasuje tutaj tuner Yamahy T185, ale o tym kiedy indziej. Dzisiaj skupiamy się na przedwzmacniaczu. Szybciutka budowa, dioda sygnalizacyjna, włącznik power, gałka współosiowa, gdzie mamy regulację volume, czyli głośność. Natomiast na pokrętle za gałką głośności mamy płynny loudness, wynalazek, chyba tak mówię wynalazek, ale z tego co ja kojarzę, spotkałem się tylko chyba w Yamasze. Nie, no nie tylko, ale wydaje mi się, że to jest wynalazek Yamahy. Płynny loudness. Także fajna sprawa. Nie jest to załączane przełącznikiem na stałym poziomie, tylko możemy sobie wyregulować. Tutaj mamy balans i jest on ukryty pokrętło pod spodem. Też fajna rzecz. Schowane dyskretnie. Możemy sobie wyregulować balans. Co dalej? Tone bypass, czyli jakby w innych urządzeniach, inne marki zwą to Pure Direct, Source Direct i tak dalej, czyli pominięcie przedwzmacniacza regulacyjnego. Wyciszenie prawdopodobnie o 20 dB i selektor wejść na isostatach. Sprzęt teoretycznie, właściwie nie teoretycznie, tylko sprawny. Ale otwórzmy sobie jeszcze klapeczkę. Klapka nam zjeżdża fajnie w dół i mamy cały przedwzmacniacz regulacyjny. Dwa przełączniki stereo mono, filtr subsoniczny 15 Hz, częstotliwość graniczna filtru, regulacja basów, czyli niskich częstotliwości. Lewym pokrętłem regulujemy poziom wzmocnienia lub obniżenia tonów niskich. Natomiast tutaj mamy, że tak powiem, regulację częstotliwości cięcia, czy tam podbicia w tym przypadku, czy cięcia, podbicia, czy dla jakiej częstotliwości chcemy podbić i o ile niskie częstotliwości. Zakres jest, jak dobrze widzę, od 100 Hz do 500 Hz. Fajnie możemy sobie wyregulować. Jeżeli nie chcemy, ustawiamy na pozycji środkowej level defeat. To samo wysokie tony. Prawym pokrętłem regulacja poziomu, lewym pokrętłem regulacja płynna, regulacja częstotliwości podbicia tej środkowej, dla której będziemy wzmacniać lub obniżać wysokie tony pokrętłem prawym. Zakres regulacji od 1 do 5 kHz. Dalej mamy selektor, mały obrotowy selektor pętli nagrywającej, czyli wyjścia nagrywającego i fono, regulacja, czy raczej selektor wkładki gramofonowej. 2 dzielone na 47 kΩ,
220 pikofaradów, 47 kg 330 pikofaradów. Co dalej? 47 kilo ohm, 220 pikofaradów, 100 ohm i 1 kilo i 100 ohm dla wkładki MC. To mówiłem dwójka, ale to jest fono dwójka, czyli tu mamy regulację wejścia fono jedynki, mamy dość szerszą regulację, ponieważ mamy raz, dwa, trzy różne rodzaje wkładek, natomiast dla wejścia fono 2 mamy jedną, 47 kg 220 pikofaradów. Dla wkładki MC mamy 1 kilo ohm i 100 ohm. I tyle. Jak słychać, wzmacniacz, a raczej przedwzmacniacz, chociaż można nazwać to również wzmacniaczem, bo jednak konstrukcja rozbudowana działa. Jedyny problem to trzeszczący potencjometr głośności. Właściwie to wszystkie potencjometry dają się w znaki, od basów również. Selektor, jak i ten przełączniki tone bypass i audio muting również trzeszczą. Tutaj nie zawsze nam zaskakuje. Jak widzicie, AUX, trzeba go dość mocno wdusić. Selektory trzeszczą, czyli sostaty do czyszczenia. I problem jaki jest jeszcze, to na wejściu AUX nie mamy sygnału na lewym kanale na cinchach, czyli albo zimny lód, albo gdzieś indziej jest usterka, ponieważ na kolumnach, to znaczy na głośnikach dźwięk jest w obu kanałach, więc będziemy musieli przyjrzeć się, co tylko tam boli w środku. Także rozkręcamy i zobaczymy środek. I tak wygląda środek naszego przedwzmacniacza. Dość duże kondensatory filtrujące zasilanie, 4700 mikrofaradów na 35 V. Nie wiem, czy one są wybrzuszone, czy po prostu takie te kapselki są. Zaraz sobie zmierzymy. Zmierzymy sobie resztę kondensatorów, jak również tych w ścieżce sygnałowej. Najwyżej wymienimy. Jednak chciałem Wam pokazać inną rzecz. Tak właśnie wyglądają potencjometry. Może od tyłu. Jak widzicie, pokryte już zielonym czymś. Tutaj było dolane równo, to wszystko cieknie. I co widać najgorsze na płycie? Ślady już, może nie korozji, ale zielonych osadów na wyprowadzeniach, na zworkach, na wszelkich wyprowadzeniach. Przede wszystkim tutaj rezystorów. No tutaj widać również przełączniki zielone. Wszystko wypryskane, cieknie. Podobnie rzecz ma się również tutaj pod przełącznikiem. Może przejadę paluszkiem i Wam pokażę, jak to było wszystko tu zalane. O, wszystko cieknie. Wiadomo, co to jest. Tłusty olej. Potencjometr volume. No to jest aż zaklejony. Dolane było tu dość sporo. Dlatego jak przyjrzymy się, ja odpiąłem panel przedni, zdjąłem. Jak przyjrzymy się, to tutaj są tłuste ślady. To są właśnie ślady po wypływającym tym środku. Także panel obowiązkowo do czyszczenia. Bardzo fajnie to jest zrobione. Wszystko na złączkach. Można odpiąć cały panel. A tak wygląda płytka. Jak widzicie, jest cała matowa. Tu cieknie aż. Tutaj też widać, jak pięknie cieknie. Jak jest wszystko zalane olejem. O, właśnie widać. Zaraz sobie odkręcimy zespół tych izostatów. Podobna rzecz jak w Onkyo, w którym robiłem A8650. Wręcz bardzo podobna. No będzie co tu robić, będzie co rozbierać, ale tu można w zupełności ładnie wyczyścić, a nie pryskać, bo to jak widzicie nic nie daje. Mimo wszystko, mało że nie daje, to jeszcze dochodzi do zniszczeń. Ten obszar jest cały. No właśnie, zobaczmy sobie. No właśnie. Ja to będę musiał ten kawałek płyty umyję z racji, że
obudowa jest szczelna, to zobaczcie, tutaj nawet nie ma grama kurzu nigdzie, tylko delikatnie wypędzelkuję te przełączniki od selektorów. Również były zalane. Kurde. Ale dobrze nie po płycie. Jakoś płyta strasznie jest ulana. Tylko same przełączniki. Kurde. Więc szybko sobie je wylutujemy. Wyczyścimy, wypukamy. Tą część płyty jakoś nachylę po prostu po wylutowaniu potencjometrów i przełączników i też przemyję alkoholem, zmyję to dziadostwo. I potencjometr głośności również do czyszczenia, selektor wejść i wtedy będziemy działać dalej. Pokażę Wam płytę od spodu, bo cała jest przylutowana. Trzeba będzie poprawiać to i ją porządnie umyć. Na razie tyle. Fajnie, że budowa pozwala na to, że wyjeżdżamy sobie całym panelem przodem. Mamy dostęp do potencjometrów, możemy je wylutować na spokojnie, bez wykręcania płyty. Również ten panel ładnie się zdejmuje. I można, no kurczę, i dlaczego nie lubię? Dlatego, że widzicie, wszystko jest uklejone, wszystko jest utłuszczone, wszystko cieknie, więc ten panel, ja sobie go i tak zdemontuję. Tu już przełącznik zasilania odłączyłem. Odłączę jeszcze wyjście słuchawkowe. Ten panel cały też pójdzie do umycia, bo od spodu on jest utłuszczony, tak żeby to już nie ciekło, nie śmierdziało i nie brudziło dalej. No i mam rozebrany jeden taki isostat, jak tutaj widzimy. No chyba jest jeden z najgorszych, z jakimi się spotkałem. Są to nietypowe isostaty. Na pewno widać, że jest cały czarny. Ale jest o tyle nietypowy, że ciężko go rozłożyć. W porównaniu do palca te blaszki są miniaturowe. Rozłożyć jak rozłożyć, ale potem jak to złożyć. Oczywiście zawne pryskanie tutaj nic nam nie dało. Zobaczcie, jest czarno. Ja już to wymyłem alkoholem wstępnie, ale to jest wszystko czarne. Żadne pryskanie nam tu nie dojdzie. Żadne pryskanie nam nie spowoduje, że będzie czyste. Jeżeli tak ma wyglądać czyszczenie, że będę musiał rozbierać każdy, no to zejdzie mi troszkę nad tym, ponieważ tych isostatów jest tu kupę. 6-8 sztuk. A na razie nie przychodzi mi na myśl żaden inny sposób rozbiórki i poprawnego złożenia, wyczyszczenia i poprawnego złożenia. Nic, będę próbował coś wymyśleć. No i jakoś udało się go złożyć. Działa. Zaraz sobie przemierzę styki. I tak jeszcze 8 razy. Wyciągnąłem resztę tych isostatów. Są to isostaty zależne, czyli wciskając jeden, wyciska się kolejny. Jak widzicie, nie zaskakują one. Widać tu pokłady starego smaru, który prawdopodobnie już skostniał. Tu widać, jak jest skostniały. Więc trzeba to rozebrać. Chciał, nie chciał. No i zobaczcie, tutaj wszędzie są. Jest po prostu... No, cieknie, kurczę, wszystko olejem. Jest utopione wszystko. Ręce tłuste. Tu widać skostniały właśnie ten smar, który wypełnia wszystko w zmieszaniu z tym olejem. Zobaczcie, wszystko się świeci. Chętniej najpierw bym to wrzucił do myjki. I chyba tak zrobię, że najpierw wrzucę to do myjki ultradźwiękowej, wyczyszczę to i dopiero będę rozbierał, bo to wszystko się klei. I postanowiłem, że podejdę do tematu hurtowo. Rozebrałem resztę, czyli 6 kolejnych isostatów. Hurtowo je wyczyszczę. Są tak malutkie, że tutaj tylko chemia i pędzelek, i szczotka. Hurtowo zrobimy. Reszta części tutaj czeka już. Złożymy i selektor będzie gotowy. I mamy już nasze styki po czyszczeniu. Spróbujemy sobie złapać ostrość. Jak widać, jest znacznie lepiej. Są przynajmniej styki białe, nie są zaśniedziałe. Wytarta ścieżka jest. Pozostałość po prostu po tych blaszkach stykowych, które się poruszają, ale
W tym momencie przynajmniej są srebrzysto jasne, dosychają z alkoholu i smar i składamy. Myślę, że będzie o wiele lepiej i w tym momencie będzie zapewniony odpowiedni styk. Nie będą przerywały nam kanały, nie będzie trzasków. Wyczyściłem sobie już tą blaszkę. Leciutko posmarujemy, żeby chodziła bez oporów. To spowoduje, że w tym momencie przełączniki powinny ładnie się... No to już zaszło, nie chcę się domyć. Powinny ładnie zaskakiwać. Dobra, smar składam. Trochę zabawy będzie. Zespół przełączników jest złożony. W tym momencie zaskakuje każdy przełącznik po delikatnym wciśnięciu. Nie ma żadnego problemu. I przyszedł czas na czyszczenie przełączników mono i filtru subsonicznego. Robię to na ścierze, bo wszystko jest zielone, wymieszany olej ze smarem. Tak wygląda wnętrze zalanego przełącznika. Ciekaw jestem, czy to może generować większe przesuchy. Takie jedno wielkie zalanie. Brud wymieszany z kurzem, z oliwą. A styki oczywiście czarne, powierzchnie boczne ich czarne. Nie wiem, czy to widać. Olej niby doszedł, ale to nic nie daje. To wszystko wędruje do myjki, bo nie chcę mi się w tym brudzić. I potencjometr głośności już wymontowany. Wielosekcyjny. Obowiązkowe czyszczenie. Zobaczcie, jak wyglądają wszystkie elementy po zalaniu różnymi specyfikami. Zielone, brudne, ale to jest najlepsza rzecz. Co to jest? Co to było tu wpuszczone? Jakiś smar stały lub coś takiego. Jeden wielki syf. Zazieleniło się. I tak wyglądają wszystkie tarcze. Uklejone. Także sobie wyczyścimy to najpierw w myjce ultradźwiękowej. Ciekawe, czy to nie było jakichś przepływów sygnału, jakichś prądów błądzenia, jak to się mówi. Jest wszystko zalane jakimś czymś dziwnym. Ta część pozostaje nierozbieralna, to znaczy rozbieralna, ale trzeba by tą tulejkę spróbować rozcisnąć, więc nie będę tutaj działał, bo może się to różnie skończyć, więc tutaj smar nawet nie jest wypukany, działa to bardzo ciężko. Ta część akurat nie była zapryskana z prostego powodu. Te kanały, które są tutaj, były zakryte przez metal, do którego mocuje się potencjometr, więc ktoś w przeszłości nie miał po prostu dostępu i nie zdołał tutaj dotrzeć z dyszą dozującą specyfik. Jeszcze ślizg, zielono. Taka długa oś prowadząca, czy tam napędzająca. Wymienimy sobie smar spowalniający, bo ten już był wymyty. I tyle. I składamy. Potencjometr głośności już złożony, nasmarowany, wyczyszczony. Czas na potencjometr balansu, który również jest zaklejony. Nie wiem czym. Miodem czy czymś. Miałem również pastę pod tranzystorami w zasilaczu. Stara jest po prostu skostniała. Nie spełnia swoich właściwości i funkcji. I kolejny przykład, jak działają wszelkie kontakty. Przełącznik mokry, zalany, czarno i zielono w środku. I po wyczyszczeniu srebrny, ładny, konserwujemy smarem. Następny przełącznik zaklejony ledwo
mogłem go otworzyć. No ten przewzmacniacz chyba jest najgorszym urządzeniem pod względem czystości, jakie serwisuję. I po czyszczeniu sama chemia nie dała rady, trzeba było użyć czyścika, smar i składamy. Ostatni przełącznik i praktycznie każdy przełącznik zalany, zielony w środku, zaśniedziały. To nie miało prawo działać, szczególnie, że to jest wybór rodzaju wkładek, więc sygnały są bardzo małe, bardzo niskie. Straty na takich połączeniach są ogromne. I wyczyszczone. I przewzmacniacz już złożony. Wszystko zmontowane. Płyta w tym miejscu, co Wam pokazywałem, została umyta. Nie ma tych zielonych śladów. Od spodu luty od tego specyfiku, którym były zalane. Lód po prostu rozpuścił się, tak jakby on odszedł od pada, więc musiałem poprawić wszystkie pola lutownicze. To, co Wam pokazywałem, przypomnijmy sobie, wszystkie potencjometry wyczyszczone, przełączniki wyczyszczone, te listwy od wyjścia nagrywającego, od rodzaju wkładki również wyczyszczone. Poprawiłem tutaj, wymieniłem pastę pod tranzystorami w stabilizatorze, w zasilaczu. Teraz jest świeżutka, a tu się nagrzewa do dość znacznej temperatury, więc poprawiłem to. No, walka była z potencjometrem głośności, jak również z selektorem, z przełącznikiem. Tutaj tone bypass, audio muting i cały selektor. Teraz zobaczmy. Selektor działa bez problemu. Zaskakują wszystkie przełączniki bez problemu. Również ten mały pimpek został wyczyszczony od rodzaju wkładki. Teraz działa wszystko miękko. Tak jak widzieliście na filmie, wszystko było zaklejone wręcz. Nie wiem, co to było. Czy to był jakiś smart sprayu, który się zestalił, czy coś w tym rodzaju. Tak wygląda panel. Wszystko umyte, wyczyszczone. Dużo brudu zeszło z panelu, z obudow, z podłogi dolnej, z górnej. Właśnie. I wracając, co zostało wymienione. Te kondensatory, pomimo to jest wybulenie, to jest tylko taka kapselek plastikowy przykrywający. To nie ma nic, to nie jest związane z żadnym tam zużyciem kondensatorów. Mierzyłem je, mają 4500 mikrofaradów z nominalnych 4700, więc zostają. Mierzyłem również kilka kondensatorów, mają parametry zachowane. Tutaj mamy bipolarne, są w super stanie, jest ich trochę w tym przewzmacniaczu. Jedynie co zostało wymienione to 4 kondensatory 1000 mikrofaradów Nichicon na 25V. Są one tak lekkie jak wydmuszki. To jest po prostu puściutka wydmuszka. A dlaczego? A dlatego, że one wyschły, ponieważ są one tak skonstruowane, że taki kubek plastikowy jest i tu jest też plastik. Nie, to jest guma, która wchodzi w środek i tylko zaklejony był, aby zgrzany był ten kubek plastikowy wokół tego kapsla gumowego, ale to niestety wszystko wykipiało. Chciałem sprawdzić tak samo jak pan Jacek, którego pozdrawiam z tego miejsca. On również wymieniał te kondensatory w C chyba 85 przewzmacniaczu. Chciałem sprawdzić również i faktycznie 300 mikrofaradów miały. Jedna para miała 300 mikrofaradów, druga para miała tam około 500 mikrofaradów, więc po prostu suche jak pieprz. Więc ich wada fabryczna. Także one wyleciały, w ich miejsce powędrowały 1000 mikrofaradów na 63V Epcosa. Firma Epcos, jak według mnie, jest bardzo dobrą firmą produkującą kondensatory elektrolityczne i takie tutaj zastosowałem. Reszta jest ok, wszystko zostaje w oryginale. A teraz sprawdźmy sobie kilka podstawowych parametrów. Zacznijmy może od pasma przenoszenia. Mamy tutaj na ekranie 20 do 20 kHz. Pasmo przenoszenia, jak widzicie, płaskie. Nierównomierność, jak sobie to nawet rozszerzymy, to nierównomierność tutaj wynosi, no mieści się w pół decybela praktycznie nierównomierność, więc idealnie przenosi nam tony wysokie, jak i niskie. Tutaj przy 20 mogło być troszeczkę lepiej, tak mi się wydaje, że już tutaj nam zaczyna opadać niepotrzebnie w sumie, bo minus 1,2, a tu mamy minus, przepraszam, to jest 38 setnych decybela spadek, także no niewielki.
Mniejsza o to. Tak wygląda pasmo przenoszenia, kanał lewy. Zobaczmy sobie kanał prawy. Również identyczna charakterystyka, lekko podbita. To może wynikać również z karty dźwiękowej, ta nierównomierność, ale to się wszystko mieści w granicy specyfikacji chyba producenta. Ta nierównomierność też tam jest. Dobra, to zobaczmy sobie teraz, podkręćmy sobie tony wysokie, tak żebyśmy coś widzieli, a może... O, właśnie. Mamy nasz wierzchołek. Powiedzmy, że zmniejszymy troszeczkę. O, niech będzie tak. I teraz jadę sobie tym pokrętłem od... może Wam pokażę. Pokrętłem od częstotliwości granicznej i przesuwamy. Zobaczcie, jak to ładnie się... jak to będzie się ładnie przesuwać nam ten wierzchołek. Mieliśmy od 1 kHz, a teraz jedziemy do 5 kHz. I zobaczcie, faktycznie teraz zaczyna nam się to unoszenie od 5 kHz. Ustawmy na przykład 2, no to mamy od 2, a jak zjedziemy od 1, to mamy od 1. Także fajna regulacja, można się tym pobawić. Położenie środkowe. Z tego wychodzi, że delikatnie będzie można by delikatnie, o właśnie, coś takiego zrobić. Pokrętłem. O, i w tym momencie mam wyrównaną charakterystykę do 20 kHz. Sprawdźmy sobie, jak to będzie teraz z tonami niskimi. Ok, tony niskie. Podbijam. Mamy podbity od 100 Hz i jedziemy do góry. Jak widzicie, przesuwa nam się to w stronę wyższych częstotliwości. Także fajnie można sobie wyregulować. Jak ktoś lubi taką zabawę, no to myślę, że ten wzmacniacz oferuje coś ciekawego. Może ja sobie wyrównam charakterystykę i tak zostawię i sobie spoczynie odsłuch później na takim ustawieniu. Mamy równą charakterystykę. Jeszcze zobaczmy, jak to prezentuje się w kanale lewym. Identycznie, także potencjometry są, jak widać, skalibrowane, zbieżne ze sobą. Kanały, jest fajnie. No to zostaje nam ostatnia rzecz. Zniekształcenia. Sprawdźmy sobie pomiar zniekształceń. Tu zamknijmy pomiar i sprawdźmy pomiar zniekształceń. Zniekształcenia, jakie osiągamy, to 6000. No niskie. Tak, niskie. Praktycznie to zaczyna być na poziomie zniekształceń mojej karty dźwiękowej. Zbliżamy się, więc tutaj akurat granice możliwości pomiarowej. SNR 77 dB, także również bardzo fajnie. A włączmy sobie wycięcie regulacji tonów. Jak widać, nam niewiele zmienia. Stereo mono również. O, stereo mono. W mono delikatnie nam spadły zniekształcenia. Ale to delikatnie. No i tyle. Wyciszanie jeszcze, jak widać, nam obniża sygnał, więc wszystko działa, wszystko sprawne. Pora na odsłuchy tegoż urządzenia. Myślę, że z końcówką M60 jak najbardziej to będzie pasowało i jak najbardziej powinno się zgrywać, ponieważ jest to sprzęt dedykowany sobie. Wam dziękuję za ten króciutki odcinek. Myślę, podsumowując, przedwzmacniacz. Jeśli chodzi o budowę, to jest to rozbudowana budowa. Osobna część regulacyjna z własnym zasilaczem. Osobna część napięciowa wzmacniacza również ze swoim zasilaczem. No to się nie dziwię, czemu te się ugotowały, kondensatory, bo one są blisko niestety radiatorów, ale te są na wyższe napięcie i na również chyba 85 stopni. Zaraz zobaczę. Tak, też na 85 stopni, ale są świeże epkosy, więc powinny troszeczkę wytrzymać. Jedyna
może nie jedyna, ale rzecz fajna w tym przedwzmacniaczu to to, że wszystkie półprzewodniki są oryginalne, niewymieniane. Zająłem się tylko wyczyszczeniem wszystkich elementów stykowych. Zajęło to dobre kilka dobrych godzin. Myślę, że dość duża przyczyna tutaj również zwiększonej mojej aktywności, jeśli chodzi o czyszczenie, była spowodowana użyciem nadmiernej ilości kontaktu we wszystkie możliwe dziury, że tak powiem. Tam, gdzie tylko był dostęp, był użyty kontakt. Ja sobie wyłączę jeszcze przedwzmacniacz, wam pokażę jedną rzecz. Poprzednik, który coś tam zaglądał tutaj, działał przy tym przedwzmacniaczu, przelutowywał potencjometr od balansu, który, tak jak wam mówiłem, znajduje się pod spodem, ma pokrętło. Ośka tutaj się ciągnie i tu mamy pady. Aby nie zadawać sobie trudów z wykręcaniem, ułamał po prostu część plastikowej obudowy zasłaniającej pady i dokonał akcji z lutownicą. No, wydaje mi się, że przy takich sprzętach jak taki przedwzmacniacz Yamahy, no trzeba się troszeczkę chyba bardziej pochylić i mniej inwazyjnie tutaj działać. Zaraz się ktoś może powiedzieć, że no ja też również troszeczkę tu podziałam. No owszem, no bo to nie mogło zostać bez odpowiedzi. Ten selektor nie działał, czeszczał, przerywał jeden kanał. Przełączniki, jak widzieliście, były zaklejone, a potencjometry były zapchane jak miodem skrystalizowanym wręcz. Więc to trzeba było zrobić. Tym bardziej, że jest to mój egzemplarz, więc zostaje u mnie. Zrobiony na gorąco, że tak powiem, od razu, od ręki, bo chcę po prostu sobie na nim posłuchać, a nie lubię jak coś nie działa, trzeszczy i tak dalej. Więc aby wydobyć pełnię z zestawu Yamaha M60 w połączeniu z przedwzmacniaczem C60, zarówno jedno jak i drugie urządzenie jest po pełnym przeglądzie, czyszczeniu, więc myślę, będzie prezentował taki dźwięk, jaki zamiar mieli inżynierowie Yamahy w latach 80. I tym akcentem żegnam się z wami, pozdrawiam, do następnego filmu, trzymajcie się i cześć.